W dzisiejszym filmiku pokażę, jak wykonać tak zwany fagot ściek. Ściek ten jest ciekawy i bardzo łatwy do wykonania na maszynie dziewiarskiej. Przypomina koronkę zrobioną na szydełku. Występuje w wielu różnych odmianach, ale dzisiaj pokażę, jak wykonać jego podstawowy wzór. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Zacznij od ustawienia wózka po prawej stronie. Wysuń wymaganą liczbę igieł do przodu i nabierz oczka. Ja wybrałam metodę litery E. Następnie przerób 2 rzędy. Przy użyciu transfera z jednym oczkiem zdejmij oczko z drugiej igły i przenieś je na trzecią igłę. Igła druga jest pusta. Następnie przenieś oczko z igły czwartej na igłę piątą. Teraz igła czwarta jest pusta. Powtarzaj przenoszenie co drugiego oczka na sąsiednią lewą igłę. Igły, na których są 2 oczka, dobrze jest wysunąć do przodu, aby oczka z niej nie pospadały. Pochodzenie wyrazu fagot w terminologii koronkowej datuje się w XV wieku, kiedy wyraz fagę oznaczał przerwaną nitkę w ubraniu lub luźny koniec. Wzór ten oryginalnie używany był przez rybaków do wykonywania sieci. W dziewiarstwie świetnie nadaje się do zrobienia lekkich bluzek, toreb lub jako ozdobna wstawka. Po przerobieniu wszystkich oczek, gdy dojdziesz do końca lewej strony, co druga przerobiona igła powinna być pusta, a na pozostałych powinny być po 2 oczka. Przerób teraz jeden rząd w lewo. Przed rozpoczęciem przenoszenia oczek, aby łatwiej było je przenosić, otwórz najpierw haczyki igieł, np. końcówką transfera. W drugim rzędzie przenoszenie oczek zacznij od trzeciej igły. Przenieś oczko z trzeciej igły na drugą, odwrotnie niż w rzędzie pierwszym. Teraz trzecia igła jest pusta. Następnie przenieś oczko z igły piątej na igłę czwartą. Igła piąta jest pusta. Podczas przenoszenia oczek ważne jest, aby te same 2 oczka, które były w parze od samego początku, nie były zmienione. Kontynuuj przenoszenie co drugiego oczka, aż dojdziesz do przedostatniego oczka po lewej stronie, a wtedy przerób jeden rząd w prawo. Gdy wózek jest po prawej stronie, zacznij ponownie przenoszenie oczek w takiej samej kolejności jak w rzędzie pierwszym. Kontynuuj przenoszenie oczek w kolejnych rzędach do uzyskania wymaganej szerokości. Pamiętaj, że oczka przenosi się w każdym rzędzie. Po przerobieniu dowolnej ilości rzędów powtórzyłam to samo przenoszenie oczek tylko przez 3 kolejne rzędy, aby otrzymać dekoracyjną wstawkę. Tak wygląda wykonana próbka z szerszą częścią ściegu i wąską dekoracyjną wstawką. Mam nadzieję, że spodobał Ci się przedstawiony ścieg i zastosujesz go w swoich robótkach. Zapraszam do komentarzy i polubień, jeśli filmik Ci się podobał. Zachęcam też do subskrypcji z włączonym dzwoneczkiem na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku, aby być na bieżąco z nowymi filmikami.